No więc jak zauważyliście, oczywiście habemus papam, czyli mamy nowego papieża, mamy Leona XIV. Ale nie wiem, czy wiecie, że poprzedni Leon, czyli Leon XIII, miał niesamowite proroctwa, które były związane właśnie z kolejnymi papieżami. I dzisiaj chciałbym parę słów na ten temat powiedzieć, żebyśmy wiedzieli, o co tak naprawdę chodzi. Myślę, że będzie ciekawie, ale oczywiście zanim weźmiecie i wsłuchacie się w treść, którą mam do przekazania, będę wdzięczny za zalajkowanie, za zasubskrybowanie kanału oraz przede wszystkim za wyrażenie opinii w komentarzu. Zachęcam również do włączenia się do grona wspierających, bo wtedy macie możliwość, wtedy będziecie mieli możliwość, żeby specjalnie dawać pytania do takich Q&A, bo raz w miesiącu są takie live'y, które są z pytaniami od wspierających, więc myślę, że wtedy będziecie mogli spokojnie, najspokojniej w świecie sobie tworzyć ten kanał i otrzymać odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Może na samym początku, kim był tak naprawdę papież Leon XIII? No, właściwie on się nazywał Vincenzo Giacomo Pecci i on był jednym z najważniejszych papieży XIX wieku. Urodził się 2 marca 1810 roku w Carpineto Romano we Włoszech, a papieżem został wybrany 20 lutego 1878 roku po śmierci Piusa IX, przepraszam, nie 11, tylko 9. Jego pontyfikat praktycznie trwał do 20 lipca 1903 roku, czyli jego pontyfikat trwał ponad 25 lat i był wówczas jednym z najdłuższych pontyfikatów w historii. Był człowiekiem na pewno wykształconym, bo studiował w Rzymie. Był bardzo dobrze wykształcony. On znał łacinę, filozofię, teologię, dyplomację. Niezwykle odczytana osoba. Zanim w ogóle został papieżem, pełnił funkcję nuncjusza w Belgii i arcybiskupa Perugii. Był takim papieżem, powiedzmy sobie, społecznikiem. On przeszedł do historii jako autor słynnej encykliki Rerum Novarum, która została opublikowana w 1891 roku. To był taki pierwszy wielki dokument społecznego Kościoła, który poruszał kwestie praw robotników, sprawiedliwości społecznej, pracy, wynagrodzenia i obowiązków państwa wobec ubogich. Dlatego też oczywiście on jest uważany za ojca katolickiej nauki społecznej. Przywrócił znaczenie tomizmu w teologii katolickiej, wydając m.in. encyklikę Eterni Patris w 1879 roku i nakazywał też studiowanie filozofii świętego Tomasza w seminariach. Był przede wszystkim papieżem modlitwy, no ale był też osobą skromną, ascetyczną. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że to on jako pierwszy papież został uwieczniony na nagraniu filmowym i na fonografii Edisona. I żeby było ciekawie, to te nagrania w ogóle istnieją po dziś dzień. To jest rzecz, która może w jakimś tam stopniu przybliży troszeczkę postać papieża Leona XIII. No ale rzadko kto wie, że no oczywiście my w tej chwili mamy Leona XIV. Pytanie, dlaczego on został Leonem? Jeżeli sobie popatrzymy na wszystkich papieży, którzy nosili imiona Leon, łącznie z Leonem Wielkim, oni pojawiali się w ciekawych okresach, bardzo dużych zawirowań, wojen. No i oni mieli duży wpływ na dyplomację, jak zobaczymy, no były to potężne osoby. No ale jest jeszcze inna rzecz. Patrzcie, bardzo dziwna, zadziwiająca jest ta kariera, błyskotliwa kariera obecnego papieża Leona, bo on bardzo szybko został biskupem, potem bardzo szybko kardynałem, potem kardynałem diakonem, kardynałem biskupem jednocześnie i zarządzającym całą dykasterią odnośnie mianowania biskupów na całym świecie, czyli była to bardzo potężna funkcja, no i bardzo szybko jakoś on do tego wszystkiego doszedł. Mam wrażenie, że ogólnie te wszystkie nominacje papieża Franciszka były tak bardzo podobne jak nominacje Napoleona Bonapartego, bo przypomina mi się taka sytuacja, że kiedyś jeden szeregowiec przyszedł do pałacu Napoleona, stał przed obrazem, oglądał te obrazy różne i tak sam do siebie głośno mówił, że nie pamiętam w tej chwili, jak on miał na imię, ale on powiedział coś takiego: słuchaj, gdybyś ty, człowieku, znał chociaż trochę więcej matematyki, to Napoleon na pewno zrobiłby cię generałem. I w tym momencie wyjrzał z futryn drzwi Napoleon i powiedział: już nim jesteś.
I mniej więcej bardzo podobnie wyglądały te nominacje na biskupów i na kardynałów w wydaniu Franciszka. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Pamiętajmy, że poprzedni był Franciszek, teraz jest Leon. Nie wiem, czy w ogóle wiecie o tym, że jeżeli sobie popatrzymy na różne zapiski dotyczące świętego Franciszka z Asyżu, no to on miał serdecznego przyjaciela, brata Leona, tak? Brata Leona. No i to też jest bardzo ciekawe, że to tak jakby jeden kreował drugiego. Tamten był z Argentyny, ten jest z kolei niby ze Stanów, ale w zasadzie wyrobił się dzięki Peru, czyli też Ameryka Południowa. No tutaj można by sobie troszkę pogmerać i się pozastanawiać, dlaczego on to imię wziął i jak to w ogóle z tym wszystkim było. No ale wróćmy sobie, żeby nie zabierać wam dużo czasu, bo nie lubię bajdurzyć zbytnio, a może wy też nie lubicie, jak ktoś bajdurzy, to troszeczkę przejdźmy sobie do tej wizji Leona XIII, ponieważ ta wizja Leona XIII to jest jedno z najbardziej znanych i tajemniczych wydarzeń w historii Kościoła katolickiego, które miało ogromny wpływ na duchowość papieża Leona XIII i niektóre praktyki Kościoła, jak i również przecież to za pontyfikatu Leona XIII powstała modlitwa do świętego Michała Archanioła. 13 października 1884 roku papież Leon XIII odprawił mszę świętą w jednej z prywatnych kaplic w Watykanie. No i pod koniec mszy uczestniczył w dziękczynieniu i nagle, tak przynajmniej świadkowie zeznali, stanął jak sparaliżowany z taką bladą twarzą jak kreda i patrzył przed siebie. Po kilku minutach, gdy wrócił do siebie, miał powiedzieć, że miał rozmowę z Bogiem i rozmowę jednocześnie z szatanem, że spotkał te dwie osoby. No więc co się tam wtedy wydarzyło w tych kilku minutach? Podobno Leon XIII miał usłyszeć, jak szatan domagał się od Boga 100 lat, aby móc wypróbować ludzkość i zniszczyć Kościół. Szatan podobno twierdził, że jeśli otrzyma więcej władzy, uda mu się zniszczyć Kościół od środka. No i Bóg pozwolił mu na tą próbę, dając mu ten czas próby. Często też to jest właśnie utożsamiane z tymi 100 laty. I bardzo mi to przypomina tą historię Hioba, kiedy szatan się targował z Bogiem o Hioba. Papież oczywiście był wstrząśnięty i miał natychmiast udać się do swojego biura i ułożyć właśnie modlitwę do świętego Michała Archanioła, aby prosić o ochronę Kościoła przed działaniem złych duchów. I jak ta modlitwa do świętego Michała Archanioła wyglądała? No Leon XIII polecił ją odmawiać bardzo często i ona brzmiała w ten sposób. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. Niego Pan Bóg pogromi się raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu zastępów niebieskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Na przykład na Śląsku, na zakończenie mszy świętej, bardzo często ta modlitwa jest mówiona. Nie wiem jak w innych częściach Polski, na Mazowszu ja się z nią nie spotkałem, ale na Śląsku ona jest bardzo popularna. No i papież zarządził, aby tę modlitwę odmawiać po każdej cichej mszy świętej. Ten zwyczaj w ogóle utrzymywał się praktycznie aż do reform liturgicznych po Soborze Watykańskim II. Jak można by tą wizję ogólnie wziąć, interpretować? Wiecie co? Tutaj jest kilka takich interpretacji i ja za chwilkę do tych interpretacji też przejdę, bo można się zastanawiać nad tym symbolicznym 100 latami symbolicznymi, bo niektórzy uważają, że XX wiek jest pełen wojen, totalitaryzmów, prześladowań religijnych i ataków na Kościół. No i to mogło być takie stulecie próby. Też i niektórzy mówią o proroctwie kryzysu Kościoła, bo zwolennicy tradycjonalizmu widzą w wizji zapowiedź modernistycznych kryzysów, spadku powołań, kryzysu wiary i różnych nadużyć w Kościele. Niektórzy też twierdzą albo mówią, że jest to takie proroctwo o triumfie, bo podkreślają, że choć szatan dostał ten czas próby, no to Kościół nadal stoi, co też potwierdzają słowa Chrystusa, że bramy piekielne go nie przemogą. Oczywiście warto jest wiedzieć, że sama ta wizja Leona XIII nie jest oficjalnie potwierdzona przez Kościół, nie jest to jakiś dogmat ogólnie, ale jest częścią objawień uznanych przez Kościół. No i znana jest przede wszystkim z ustnych przekazów świadków i tej tradycji watykańskiej. Niemniej jednak modlitwa do świętego Michała stała się ważnym elementem pobożności
pobożności katolickiej. No ale o co chodziło w tej wizji tak naprawdę? Przejdźmy sobie jeszcze raz do tego, bo chciałbym przybliżyć, co się wtedy w tych kilku minutach stało. Otóż 13 października, jak już wspomniałem, 1884 roku, po tej porannej mszy świętej odprawianej w prywatnej kaplicy w Watykanie, Leon XIII nagle zatrzymał się u stóp ołtarza. Wszyscy myśleli, że on jest w ogóle pogrążony w czymś głębszym niż tylko modlitwa. Świadkowie w ogóle opisywali, że papież patrzył przed siebie z taką zamrożoną twarzą, drżącymi ustami, no i napiętymi mięśniami. No i po kilku minutach ocknął się i niemal natychmiast udał się do swojego biura, aby zapisać to, co usłyszał i to, co właśnie przeżył. Według w ogóle przekazów Leon XIII miał wtedy usłyszeć rozmowę między Panem Jezusem a szatanem, który był pełen gniewu i pychy. I podczas tego objawienia szatan zwracał się do Boga z takim wyzwaniem: mogę zniszczyć twój kościół. No i Jezus podobno miał mu odpowiedzieć: spróbuj, jeśli potrafisz. No i wtedy szatan zażądał: potrzebuję więcej czasu i więcej władzy nad tymi, którzy mi się oddają. I Jezus wówczas zapytał: ile tego czasu potrzebujesz? No i szatan odpowiedział: 100 lat i większą władzę nad tymi, którzy mi służą. No i na to Jezus miał odpowiedzieć podobno: masz czas, masz władzę, rób z tym, co uważasz. No i w tym momencie Leon XIII doznał takiego strasznego widzenia, zobaczył falę zła rozlewającą się po świecie, widział wojny, prześladowania Kościoła, zniszczenia, grzechy, które miały zatruwać ludzkość. On widział też Kościół, że ten Kościół był tak jakby osaczony, atakowany nie tylko od zewnątrz, ale i od wewnątrz, przez zdrady, herezję, zamęt, niewierność duchowieństwa. No jednocześnie w ogóle papież dostrzegł jednak znak nadziei, bo objawił mu się święty Michał Archanioł, który z mocą strącał złe duchy do otchłani, broniąc Kościoła i jego wiernych. To właśnie wtedy Leon XIII zrozumiał, że należy właśnie zintensyfikować tą modlitwę i prosić niebo o szczególną opiekę w tym nadchodzącym czasie próby. W niektórych w ogóle relacjach pojawiają się też takie dodatkowe szczegóły wizji, które później opisywali współcześni papieżowi, bo Leon XIII w ogóle miał widzieć podobno demony wychodzące z piekła, rozprzestrzeniające się na świecie, tak jak jakieś takie, nie wiem, mroczne cienie, bym powiedział, które wnikają w serca ludzi, szczególnie wnikają w serca tych, którzy mieli władzę w społeczeństwie i w kościele. Podobno widział świat pogrążony w chaosie, w moralnym upadku, w zdradzie ideałów chrześcijańskich. No i miał również zobaczyć, że interwencja Boga przez Maryję i świętego Michała powstrzyma całkowity upadek, ale dopiero po długim okresie cierpień. Pod wpływem, jak już wspomniałem, tej wizji Leon XIII natychmiast napisał modlitwę do świętego Michała Archanioła i jej łaciński tekst, bo to było napisane po łacinie, zaczynał się od słów Sancte Michael Angele defende nos in prelio. No i papież nakazał, aby to zawsze odmawiać, jak już wspomniałem, po każdej cichej mszy, jako taki egzorcyzm przeciwko mocom ciemności. Ten egzorcyzm można w ogóle bardzo często brać i samemu używać tego egzorcyzmu. Przez wiele w ogóle dekad była to integralna część w ogóle życia Kościoła. W interpretacji wielu w ogóle współczesnych teologów to ta wizja Leona XIII okazała się bardzo prorocza, no bo mamy XX wiek, więc jest czas wojen światowych, totalitaryzmów, ludobójstwa, ideologii wrogich chrześcijaństwu, bo wtedy królował komunizm, nazizm. Pojawiają się kryzysy w kościele, bo rozprzestrzenia się modernizm, spadają powołania, pojawiają się kryzysy moralne wśród duchowieństwa, następuje prześladowanie chrześcijaństwa praktycznie na całym świecie. No jednocześnie istnieją takie obietnice nadziei, bo istnieje wzrost ruchów maryjnych, bo są objawienia w Fatimie, w Lourdes, jest odnowa Kościoła, jest walka o czystość wiary. No, wizja Leona XIII miała wywołać, może nie miała tak naprawdę, bym powiedział, wywołać tego strachu, ale miała wywołać mobilizację duchową, miała skłonić do większego zaufania do Bożej Opatrzności, miała odnowić życie sakramentalne, praktykować modlitwy ludzie mieli częściej, zwłaszcza różaniec czy modlitwy do świętego Michała Archanioła. No i właśnie miała być wzbudzona ta świadomość, że Kościół jest w stanie duchowej walki aż praktycznie do końca czasów.
No i teraz, moi drodzy, jeśli byśmy zaczęli się zastanawiać nad, jak tą wizję papieża Leona XIII można by zinterpretować i jak to w sumie ma się do naszego papieża Leona obecnego XIV, no to powiem wam, że no nie lada wyzwanie jest, bo wielu twierdzi, że jest to proroctwo o czasach, które wciąż trwają, a nawet o czasach, które nastały po śmierci papieża Leona XIII. No i jak byśmy to mogli zinterpretować? Ta interpretacja historyczna tych 100 lat próby. Według tej interpretacji Bóg pozwolił szatanowi na czas próby, aby przetestować wierność Kościoła i ludzkości. Jak te testowanie mogłoby wyglądać? Ano była pierwsza wojna światowa, była druga wojna światowa, były globalne kataklizmy, które pochłonęły miliony ofiar, zniszczyły całe kraje i przyczyniły się do upadku moralnego różnych autorytetów, co zresztą teraz też widzimy. Powstały systemy totalitarne w Chinach, Korei Północnej, Związku Radzieckim, takie jak komunizm czy faszyzm, nazizm, które często prześladowały Kościół. Pojawili się męczennicy w Meksyku, Hiszpanii, ZSRR, Europie Wschodniej. Nastąpił taki, bym powiedział, upadek moralny Zachodu, ponieważ nastąpiła rewolucja seksualna lat 60., legalizacja aborcji, eutanazji, nastąpił kryzys rodziny, co też możemy łatwo zobaczyć. No, to jest jeden z przykładów takiej interpretacji. No, można by też interpretować kwestię kryzysu wewnętrznego Kościoła, bo wizja wskazywała nie tylko na zagrożenia zewnętrzne, ale przede wszystkim na ten atak od wewnątrz. Na przykład w XX wieku szerzyły się różne nurty teologiczne, które podważały dogmaty wiary, co między innymi potępił papież Pius X, więc to była kwestia modernizmu czy sekularyzacji. Po Soborze Watykańskim II zresztą w 1965 roku nastąpił potężny kryzys. Kapłani zaczęli odchodzić od kapłaństwa, nastąpił spadek powołań, błędnie interpretowano reformy liturgiczne, zaczęły pojawiać się skandale różnych nadużyć seksualnych w Kościele, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę lata 90. XX wieku. Tutaj zaczęto podważać autorytet duchowieństwa, prawda? No ale również możemy zastanowić się nad tą właśnie nadzieją, jak już wspomniałem, i nad tymi znakami opieki z nieba, tak? Mimo tej właśnie mrocznej wizji, Leon XIII miał zobaczyć też takie działanie Michała Archanioła, na przykład poprzez właśnie, że nastąpi objawienia w Fatimie, w Lourdes, w Medjugorje, że Maryja będzie wzywała do nawrócenia, do modlitwy, do pokuty. Też postać Jana Pawła II, czyli jest to papież, który odegrał kluczową rolę w obaleniu komunizmu i ogłosił cywilizację życia przeciwko cywilizacji śmierci, tak? Zaczęły pojawiać się wspólnoty charyzmatyczne, adoracje eucharystyczne, wzrost różnych ruchów pro-life, no i nowe również zgromadzenia zakonne zaczęły się pojawiać. Niektórzy w ogóle teolodzy mówią, że wizja Leona XIII pokazuje taką właśnie ponadczasową prawdę, bo Kościół zawsze jest w tej walce duchowej, no ale Bóg nigdy nie zostawia swoich dzieci samych. To jest takie właśnie echo tych słów, że bramy piekielne go nie przemogą. Te słowa, które widnieją w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, w 18 wersecie, tak? No i mamy teraz naszego papieża Leona XIV. Jakie zadania przed nim by stały? Czym on się kierował, że przybrał to imię, tak? Leon XIV. On przecież doskonale wiedział, jaką rolę odegrał Leon XIII, prawda? Czy inni Leoni, czy Leony, nie wiem jak to się odmienia, ale jakie zadania przed nim by stały? Przede wszystkim, w mojej ocenie, Leon XIV powinien kłaść nacisk na walkę z grzechami, ale nie ludzkimi grzechami, tylko grzechami wewnątrz Kościoła. Przede wszystkim z nadużyciami, z hipokryzją, z klerykalizmem, prawda? Co też jest bardzo ciekawe, Leon w ogóle XIV, jak zauważono, on powrócił do tradycji katolickiej. I na tym też polega odnowa duchowa, bo Leon XIV powinien wzywać do powrotu do korzeni, do modlitwy, do sakramentów, pokuty oraz do tej modlitwy do świętego Michała Archanioła, zwłaszcza w liturgii. No i w epoce w ogóle zagrożonej przez różne ideologie, bo przecież mamy ideologię gender, aborcję, eutanazję, to Leon XIV powinien być takim głosem obrony rodziny i ludzkiej godności, tak? Powinien być papieżem, który szuka jedności w Kościele
łączy tradycję z otwartością na te nowe wyzwania, tak? No i tutaj też, jeśli miałby te proroctwa jakoś, to proroctwo Leona XIII odpowiedzieć na to proroctwo, no to powinien też nawiązać do roli Maryi, czy do roli świętego Michała Archanioła, szczególnie do tych obrońców Kościoła w czasach zamętu. Powiem tak, no wizja Leona XIII nie jest jakimś takim zamkniętym proroctwem, ale jest po prostu duchowym przesłaniem aktualnym w każdym czasie, zwłaszcza teraz, bo wzywa przecież do czujności, do modlitwy, do wierności Ewangelii, do zaufania Bogu, mimo tej ciemności, która nas bierze i ogarnia. Myślę, że konklawę to nie jest tylko fajerwerki, to nie są tylko fajerwerki, ale przede wszystkim jest to to, co zawsze mówię, że kardynałowie w ciszy swojego serca dokonują wyborów, najważniejszych wyborów życia. I tak samo my w ciszy naszego serca powinniśmy dokonywać najważniejszych wyborów naszego życia. Myślę, że konklawę czy wybór papieża też jest takim momentem, gdzie można samemu stanąć sobie przed lustrem i zobaczyć, jak właśnie wygląda moja wiara. Bo my jesteśmy bardzo tacy chętni, że czekamy, kogo wybrali kogoś. O, dobra, to mu zaczniemy smarować dupę, a to wyszukamy, może jakieś ciekawostki, a to może coś, a to może jakoś, a może on nie był taki doskonały. I tak dalej, i tak dalej. I to jest pierwsze, co my robimy. A może powinniśmy tak naprawdę stanąć przed lustrem i powinniśmy powiedzieć, kurde, a gdzie jest w tym wszystkim moja wiara? Gdzie ja jestem? Gdzie ja stoję? Jaki jest mój stosunek do rodziny? Jaki jest mój stosunek do Kościoła? Czy ja jestem na tyle głupi, że nie odróżniam hierarchii kościelnej od Kościoła? No bo często niektórzy gadają, że Kościół zrobił to, Kościół zrobił to, Kościół zrobił to. Nie. Kościół w żadnym dogmacie nie był przeciwko społeczeństwu, czy przeciwko ludzkości, czy no nie był jakiś tam dogmat bluźnierczy, nazwijmy to demoralizujący. Natomiast niektórzy kapłani, być może, no ale to kapłani są winni, a nie Kościół jest winny. No i tyle w temacie, no nie? Także może to jest ten czas, żebyśmy my też po prostu stanęli przed lustrem i najpierw spojrzeli sobie w twarz i zapytali się, gdzie jest moja wiara, bo to jest najważniejsze. Nie możemy iść do przodu, jeżeli nie wiemy, w którym miejscu, w którym punkcie jesteśmy.